Dzień dobry, dziś film o Deusie 2 i Deusie 1. Będzie to na początku test pokazujący teoretyczne możliwości głębokościowe na takiej łące i będą dziś cewki 11-calowe, cewka X35 i 11 do Deusa 2. Pierwsza sprawa to ustawienia. Obydwa wykrywacze chciałem przetestować i pokazać Wam w trybie Deep, no bo to jest tryb stworzony na to miejsce. Tak więc bazą tego programu na taką właśnie łąkę w Deusie 2 jest program Deep na dyskryminacji 6, czułości 95, frequency max 24, głośność żelaza, reaktywność 2,5, audio response 4. Jedyne co chciałbym tutaj upodobnić do Deusa 1 to ustawienia audio, bo tu mam na pewno Square'a. Ustawię klasyczne ustawienia audio PWM, takie jak właśnie coś w tym stylu ma Deus 2. To jest tak, to są dwa różne wykrywacze, pamiętajcie o tym, one są do siebie podobne, ale to zupełnie co innego, więc chciałem Wam pokazać możliwości głębokościowe na tym skromnym polu testowym, gdzie w pierwszej linii zakopane są monety. Moneta miedziana na głębokości 20 cm. Moneta srebrna na 20. Obrączka XIX-wieczna na 20. Teraz będzie troszeczkę trudniej. Będą te same monety, ale zakopane 4 cm głębiej, więc na 24 cm moneta miedziana. Jak słyszycie, wykrywacz bardzo stabilny. Tu jest kalesoniak. Natomiast tutaj jest moneta srebrna na 24 cm, nieduża, 10 krajcarów, Austro-Węgry. A tu jest obrączka masywna, srebrna na 24 cm. Dobra, ostatnia linia to monety wbite pod kątem skarpę wykopu, powiedzmy na 45 stopniach, tak można powiedzieć, więc wcale trudniejsze, na głębokości 24 cm. Moneta miedziana z podejścia. Moneta srebrna i obrączka identyfikacja jakaś się tam pokazuje na 24 cm i to były cele wbite pod skarpę, w skarpę. Teraz będzie Deus 1. Ok, Deus 1. Wyjściem będzie program Deep, dyskryminacja 5,5, czułość 95, może częstotliwość tutaj taka klasyczna 17 kHz. Poziom żelaza zostawiam, reaktywność 2,5, sygnał akustyczny, tam był 4, więc te 4 myślę tutaj pozostawię, chociaż te skale są inne. Dobra, 5, to będzie różnica pomiędzy tymi dwoma wykrywaczami, ale pamiętajcie, że Deus 2 jest innym wykrywaczem niż Deus 1. W ustawieniach eksperckich pitch troszeczkę wyżej, no i dobra, stronie do gruntu, pompowanie. 84, czyli
w sumie tak samo jak numerycznie, tak jak Deus 2. Stabilność wykrywacza troszeczkę się rozjeżdża, więc go tutaj może na 86. Tak jest lepiej. Więc podobne ustawienie jak Deus 2. Zaczynam od monety miedzianej na 20 cm. Moneta srebrna. Obrączka srebrna. Druga linia, monety zakopane o 4 cm głębiej, te same monety, moneta miedziana. Kalesoniak, moneta srebrna. Obrączka srebrna, identyfikowana bardzo wysoko. Ostatnia linia to monety zakopane pod kątem na 24 cm. Na początek moneta miedziana. Moneta srebrna. Za chwilę tutaj i tu jest obrączka zakopana pod kątem. Wykrywana oczywiście bez identyfikacji. Tak więc widzieliście teraz w akcji Deusa 1 na tym samym miejscu, na ustawieniach zbliżonych do Deusa 2. Myślę, że tak bonusowo Wam jeszcze zapodam ORX-a. A co? Poczekajcie chwilę, zaraz się przełączę. Ok, więc mam już ORX-a uzbrojonego w cewkę 11-calową X35. Ustawienia również to będzie program CoinDeep. Niestety nie jestem w stanie tutaj zrobić identycznych ustawień, tak jak to było w Deusie 1. Wiadomo, że tutaj jest ograniczona ilość nastaw, więc tak, dyskryminację dałem tak samo 5,5, czułość dałem 95, częstotliwość 17,2, reaktywność 2,5. No i tyle, nie? Wykrywacz dostrojony do gruntu. Dobra, mamy to. Czyli od początku. Pierwszy cel, moneta miedziana na 20 cm. Moneta srebrna. Obrączka. Teraz troszeczkę trudniej, czyli o 4 cm głębiej linia monet i obrączki na 24 cm. Chwila, znajdę to. Już widzę. To jest moneta miedziana na 24 cm. To jest kalesoniak, to jest moneta srebrna. Czerwony znacznik. Obrączka na 24, bardzo fajnie. No i teraz monety pod kątem, linia najtrudniejsza, na 24 cm, wbita w skarpę wykopu pod kątem 45 stopni, moneta miedziana.
Teraz będzie moneta srebrna, podobnie umieszczona w gruncie. Jest bardzo fajnie. I obrączka pod kątem. Również ciutki sygnał. Co do gruntu tutaj, pomiar gruntu to jest gdzieś 84. Jest ustawiony na 86, podobnie jak to było w Deusie 1, by uspokoić false gruntowe. Te false tutaj pochodzą z EMI. No to tyle, jeśli chodzi o test głębokościowy 3 wykrywaczy jednej marki, można powiedzieć. No i teraz coś Wam poopowiadam na ten temat. 3 różne wykrywacze, to jest pierwsza sprawa. Trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że można to porównywać. Więc te ustawienia, mimo że są takie same, mogą nie być takie same. Z prostej przyczyny, bo nigdy nie wiecie, jak wygląda skala tego ustawienia. To, co producent tutaj pisze i podaje, na przykład reaktywność od tyle do tyle, może być przesunięta w prawo albo w lewo. Po prostu, nie wiem, czy to rozumiecie, ale jeśli weźmiecie sobie linijkę, no i tam macie od 0 do 10 na tej linijce, to można tą linijkę przesuwać i skala może się zaczynać w jednym wykrywaczu od 5 i kończyć na 15, a w innym może się zaczynać właśnie od 0 i kończyć na 10, nie? Więc to, co jest uwidocznione w menu, nie zawsze jest takie same w wszystkich wykrywaczach. Więc trzeba wziąć na to poprawkę. Trzeba również wziąć na to poprawkę, że wykrywacz Deus 2 jest wykrywaczem multi-frequency. Różnice są w zachowaniu wykrywacza. Jak widzieliście, Deus 1 i ORX nie mają tej stabilności, którą ma Deus 2. Nie mają również takiej identyfikacji. Jednak wykrywalność mają bardzo dobrą, mimo że są to wykrywacze 15-letnie. Na tym polu miałem wykrywacze nowoczesne, które na przykład działały tylko dobrze na pierwszej linii, na tych prostych celach, a reszta była, że tak powiem, dla nich wielkim problemem. I były to wykrywacze multifrequencji, więc jest to, że tak powiem, można zauważyć różnorodność sposobu działania wykrywaczy i również dobrodziejstwa tej starej technologii jednoczęstotliwościowej, która jest skierowana dla ludzi, którzy będą bardziej zaangażowani w wykrywacz. Wiecie, z tymi nowoczesnymi wykrywaczami, już to powiedziałem, jest tak, że tak jak dzisiaj wszystko jest tworzone, by zapewnić lepszy komfort, przyjemność użytkowania, wygląd, tak to również jest z nowoczesnymi wykrywaczami. One są bardzo dobre, jednak producenci dbają od użytkownika, by się, że tak powiem, nie zaraził i żeby nie musiał zbyt dużo kombinować. Tak jest z wykrywaczami na przykład z Legendem, z Versą, z Equinoxem, z Manticorem, że bardzo szybko można uzyskać bardzo dobre, że tak powiem, możliwości tych wykrywaczy ze względu na ich prostotę i jakość w zachowaniu. W wykrywaczach starszych, typu można powiedzieć analogowego, bo nawet Deus 1 jest wykrywaczem dla mnie, można powiedzieć, częściowo analogowym, więcej zależało od użytkownika i te wymagania były skierowane bardziej po to, by ten użytkownik mógł sobie tam pokombinować. Przez to te wykrywacze starsze są trochę bardziej, myślę, otwarte. I tu mieliście przykład tego. Mimo że Deus 2 w dzisiejszego dnia, to trzeba zaznaczyć, przy dzisiejszych warunkach wegetacji roślinności, nasączenia, nawet zmrożenia, bo w nocy był dość poważny mróz, działa w taki sposób. Pozostałe wykrywacze ORX i Deus 2 działają, Deus 1 działają w taki sposób, nie? Sami możecie sobie tutaj ocenić to. Pamiętajcie, że to jest teoria, że to nie jest praktyka, że to są teoretyczne możliwości głębokościowe wykrywacza na jakichś tam ustawieniach. Te ustawienia można jeszcze troszeczkę bardziej tutaj sobie korygować i starać się coś wycisnąć więcej. Dzisiaj wyszło tak.
O, i tyle. Jeśli ktoś chciałby tutaj oceniać wykrywacz przez pryzmat testu i mówić, który jest lepszy, który gorszy, to muszę mu jasno powiedzieć, że jest to zwyczajnie głupie, nie? Że jest to tylko ułamek wiedzy na temat wykrywacza, mikronik, malutki kawałeczek. Coś wam tutaj pokazałem i tyle, nie? Co na koniec? Na koniec opowiem wam coś, nie? Tak się złożyło ostatnio, że eksplorowałem jedną miejscówkę Deusem 2, Manticorem i Deusem 1. I jak to wyglądało na miejscu? Może bardziej się skupię tutaj na Deusie 2 i Deusie 1 i myślę, że to wam troszeczkę też uzmysłowi to, jak te wykrywacze dzisiaj działają. Po zakończeniu tych poszukiwań zawsze robiłem sobie, że tak powiem, swoją statystykę. Ja to zawsze robię, że tak powiem, i nawet porównuję z innymi osobami, którymi kopię, i one o tym dobrze wiedzą, że, że zawsze porównujemy tam, pytam się, co znaleźli, i patrzę się na te cele również na śmieci, nie? Bo nie chodzi tutaj o jakiś tam wyścig szczurów, tylko chodzi po prostu o wiedzę. No i również do tego miejsca podeszłem właśnie z pewnego podejścia statystycznego. Więc tak, pierwsza sprawa tak, Deus 2 stroił się tam na 96, co ja gadam, na 76, Deus 2, grunt balans 76, Deus 1 również się stroił na 76, jednak Deus 1 był bezużyteczny na tym strojeniu 76, bo produkowało miliard wysokich tonów pików, nie? Więc przy użytkowaniu programu HOT czy programu Sensor to po prostu się nie dało szukać, no bo mieliście jeden wielki hałas pików wysokotonowych, nawet na niskiej czułości. Oczywiście było to związane z tym gruntem i grunt trzeba było korygować. Tak więc udało się uzyskać w miarę stabilność gruntową bez pików na 84. Tak, 84, 85 mniej więcej, nie? Czyli tak, na strojeniu do gruntu 76 mieliście miliard pików i im wyżej ustawialiście grunt, im bliżej zbliżaliście się do 90, tym tych wysokich pików było mniej, a pojawiało się więcej pików, raczej więcej niskich tonów. Po prostu mineralizacja zmieniała, że tak powiem, swoje audio z tego plusa, z tego akcept na reject, prawda? I te wszystkie wysokie tony zaczęły znikać. Działo się to w sposób płynny, więc im bliżej 90, tym wysokich pików ubywało, nie? Doszłem gdzieś tam do 84, między 84 a 85 udało się ustabilizować wykrywacz i spowodować to, że był po prostu produktywny. Dobra, a co na to Deus 2? Deus 2 w trybie Sensitive, raczej w programie Sensitive, stroił się na 76 i strucha rad przez pole super, zero pików. Problem polega na tym, że stabilizator ustawiony był tam fabrycznie na 2. No, ale jeśli byście chcieli sobie pomóc i ustawić ten stabilizator na 1, to w tym momencie wykrywacz stawał się taki sam jak wykrywacz Deus 1 na nastrojeniu zwykłym na pompkę 76. Więc producent uprościł pewną tutaj sprawę i wprowadził nam ustawienie, które koryguje i blokuje te wysokie piki, powiedzmy tym stabilizatorem gruntu. Jednak przed chwilą wam powiedziałem, że w Deusie 1 to ustawienie było, że tak powiem, płynne i przejście z 76 do, powiedzmy, 85 odbywało się w sposób płynny. Ubywało tych wysokich pików, aż się po prostu w miarę zakończyły i wykrywacz był stabilny, można powiedzieć. To samo tutaj robione jest zwykłym kliknięciem w Deusie 2 przycisku. Jest to po prostu przykład tego, że wykrywacze robione są po to, by były łatwe w użytkowaniu, by rozwiązywać pewne problemy. I ten problem został w ten sposób rozwiązany.
Tu jednak musiałem wykazać się o wiele większym zaangażowaniem w Deusie 1, by uzyskać podobny, zbliżony efekt. Myślę, że ten efekt i tak nie był zbliżony, bo wykrywacz i tak, wiecie, no wiecie, no po prostu Deus 1 lubi sobie tam popiskiwać, poczaskiwać, a Deus 2 jest wykrywaczem o wiele bardziej stabilnym. No dobra. Więc dobrze, ale epilog. Po co wam tą opowieść tutaj troszeczkę zawiłą, można powiedzieć, snuje? Epilog jest taki, że Deus 1 znalazł więcej kolorowych celów w przeciągu 2 godzin niż Deus 2, licząc statystycznie. I znalazł więcej celi kolorowych statystycznie, licząc, niż Manticore. Więc jest to pewna, że tak powiem, ciekawostka i taka z ostatnich dni, którą mogę wam powiedzieć. Jeszcze raz powiem, że nie jest to opowieść o tym, który wykrywacz jest najlepszy na świecie. Jest to tylko po prostu opowieść, ciekawostka, nie? I pewna zagwozdka i moment, w którym trzeba by się zastanowić nad tym, jak to faktycznie działa. Pokazałem wam dzisiaj też ORX-a, który jest moim ulubionym, znaczy nie ulubionym, bo Deus 2 jest moim ulubionym wykrywaczem, ale ORX-a strasznie lubię, bo to jest fajny sprzęt i troszeczkę, że tak powiem, traktowany po macoszemu, a tak naprawdę jest to genialny wykrywacz. Gdyby jeszcze parę funkcji było przeszczepionych, tak jak na przykład pitch, czy pełne tony, silencer, do tego ORX-a z Deusa 1, no to Deus 1 poszedłby z torbami. No dobra, no to tyle na dzisiaj. Ewangelii, trzymajcie się, do usłyszenia.